Siemanko, z tej strony Aniu, witam cię serdecznie na moim kanale. Dziś prawdziwa bomba, więc zapnijcie pasy, bo będzie się działo. Po miniaturce już wiecie, że będzie to odcinek o Tandellen i o tym, co potrafi. Myślę, że może niektórych zaciekawić. Wiemy już, jak działa jej skill, więc możemy przejść do omówienia postaci, a jest co omawiać. Oczywiście przypominam o pozostawieniu łapki w górę, suba jeśli jeszcze tego nie robisz. Przestańcie też mnie prześladować ticketami w grze. Jeśli chcecie faktycznie coś mi wysłać, to możecie sobie tutaj sprezentować członkostwo, będziecie mieli zarąbisty mieczyk przy niku. Ten filmik raczej będzie też ostatnim przed świętami, więc już teraz życzę wam wesołych świąt, masy prezentów, no i wypoczynku. Szczęśliwego roku wam jeszcze nie życzę, bo pewnie się usłyszymy. Tyle słowem wstępu, już bez przedłużania przejdźmy do naszej bohaterki. Umiejętność numer 1, niebiańska furia, umiejętność wpadania w szał, wymagany szał 1000, zasięg ataku bardzo daleko, przywołuje piorun, który podąża za wybranym legionem przez 6 sekund, zadając rozproszone obrażenia, czyli za każdy dodatkowy cel. Nasze obrażenia zmniejszają się o 15%, więc uderzając w 2 cele mamy minus 15%, uderzając w 3 cele mamy minus 30%. Dla każdego legionu, gdyż mamy tutaj napisane wszystkie legiony. Dlatego to nie działa w ten sposób, jak niektórzy mogą wam mówić, że pierwszy legion otrzymuje pełne obrażenia, a dopiero kolejny otrzymuje zmniejszone obrażenia. Zmniejszone obrażenia otrzymują wszystkie legiony, tak jak mamy tutaj napisane. Jeśli ktoś by pytał, to tak, testowałem również to osobiście i dokładnie tak to działa, jak jest napisane. Myślę, że może o rozproszonych obrażeniach również zrobimy ten osobny film. W każdym razie ten przywołany piorun podąża za legionem przez 6 sekund, zadając obrażenia co 2 sekundy, temu legionowi i 2 wrogim legionom w pobliżu, współczynnik obrażeń 450. Piorun dodatkowo nakłada na cel drętwienie, zmniejszając prędkość marszu o 40% i zwiększając otrzymywane obrażenia tego celu o 15% na 2 sekundy. Tak naprawdę opis tej umiejętności może was wprowadzić w błąd, gdyż to spowolnienie i premia do otrzymywanych obrażeń celu nie trwa 2 sekundy, tylko trwa tak naprawdę również 6 sekund. Tyle czasu, ile ten przyzwany piorun. Żeby nie być gołosłownym, mamy tutaj raport z Tandellen jako zastępcą od Arcego. Ten raport posłuży nam jako przykład właśnie tego, że tak naprawdę ten slow i ten bonus do odnoszonych obrażeń trwa 6 sekund, a nie 2, z tego względu, że jak możecie tutaj zauważyć, niebiańska furia tutaj oczywiście wywołuje drętwienie, które gwarantuje 40% zmniejszonej prędkości marszu oraz 15% otrzymywanych obrażeń na 2 sekundy. Tutaj gdzieś to powinno być, tak, na 2 sekundy, ale co ciekawe, ten efekt odświeża się z każdym uderzeniem niebiańskiej furii. No i mamy tutaj ponownie drętwienie. Dlatego ten efekt, jak możecie sobie policzyć, w sekundach trwa. Tutaj jest pierwszy, w 13 sekundzie mamy pierwszą aktywację, 14 efekt trwa, 15 efekt trwa, 16, 17, 18, 19, trwa do 19 sekundy, od sekundy 13, prosta matematyka, 6 sekund potężnego slowa. Do tego raportu jeszcze wrócimy, gdyż połączenie Bertrand-Tandellen jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe. Umiejętność pierwsza to 2 potężne debuffy i naprawdę spore obrażenia obszarowe. Ja wam powiem, że ta umiejętność tak naprawdę jest wręcz na 6. Może porównajmy sobie tę umiejętność do umiejętności wpadania w szał Lilii. Lilia, posiadając pierwszą umiejętność na poziomie 5, zadawałaby obrażenia o wysokości 1200 współczynnika obrażeń. Odejmujemy tutaj 15%, gdyż ta umiejętność potrafi uderzyć w 2 cele, także 1020 razy 2 cele daje nam 2040 współczynnika obrażeń, ale mamy tutaj dodatkowo 50% szans na poparzenie celu. Poparzenie łącznie może zadać 1000 współczynnika obrażeń, ale mamy na to 50%, więc średnia tych obrażeń to będzie 500, więc dodajmy sobie do tych 2040 kolejne 500, to daje nam 2540 współczynnika obrażeń z pierwszej umiejętności bez żadnych innych bonusów. Natomiast nasza Tandellen może zadać obrażenia o wysokości 450 współczynnika obrażeń, ale ta umiejętność może zadać obrażenia 3 celom, dlatego tutaj te obrażenia będą zmniejszone o 30%,
450 minus 30% to jest 315 współczynnika obrażeń razy 3 cele daje nam 945 współczynnika obrażeń, no i to 945 mnożymy razy 3, bo trzykrotnie uderzamy w każdy możliwy cel. No i to 945 mnożymy razy 3, gdyż ta umiejętność trwa 6 sekund i w czasie tych sekund bijemy trzykrotnie. Więc łączne obrażenia Tandelyn tylko z pierwszej umiejętności, bez innych bonusów, wynoszą 2835 współczynnika obrażeń. Więc widzimy tutaj, że Tandelyn już wysuwa się na prowadzenie, jeśli chodzi o pierwszą umiejętność. Oczywiście gdybyśmy bili się 2 na 2 posiadając 5-0-0-0 Tandelyn jak i Lilię, no to wtedy Lilia by miała większe obrażenia, gdyż ma większy współczynnik obrażeń, no i Tandelyn traciłaby jeden dodatkowy cel, ale no chyba tego nie muszę nikomu tłumaczyć. Ale po co były te obliczenia? Te obliczenia były nam po to, że już z samych obrażeń Tandelyn wysuwa się na prowadzenie i jest lepsza niż Lilia. No a oczywiście mamy tutaj u Tandelyn jeszcze dwa potężne debuffy. Dlatego ja tutaj w tym momencie koronuję Tandelyn na nową królową magów. Ale przejdźmy dalej, bo Tandelyn nie kończy się na pierwszej umiejętności. Umiejętność numer 2, zakazane leczenie. Za każdym razem, gdy umiejętność bohatera nakłada wzmocnienia lub osłabienia, Legion bohatera ma 30% szans na uzyskanie uzdrawiania, współczynnik uzdrawiania 120 oraz zyskujemy wigor w postaci 30% punktów życia przez 3 sekundy. Ten efekt można aktywować raz na sekundę. Wrócimy sobie do tego raportu z Bertrandem, no i zobaczmy sobie na nasze buffy. Tutaj ta umiejętność gwarantowała nam 10% PZ. Także przejdźmy do raportu i zobaczmy, jak długo ta umiejętność potrafi się utrzymać. Już wchodząc do walki, gdy posiadamy Westalki, potrafimy aktywować tę umiejętność. Widzicie tutaj, że zakazane leczenie się aktywowało dzięki bonusowi z błogosławieństwa, ale co bardzo ważne, nie polecam wam używać Westalek z Tandelyn, gdyż te oba efekty tak naprawdę się nadpisują. Ale przechodząc dalej, sprawdźmy, jak długo ten efekt się utrzymuje. Nasze tutaj wpadanie w szał oczywiście aktywuje zakazane leczenie, które gwarantuje nam 30 punktów życia na 3 sekundy. No i oczywiście, jak się domyślacie, każda tutaj aktywacja potrafi ten efekt odświeżyć, więc tutaj jest pierwsza, tutaj jest druga, tutaj jest trzecia aktywacja. Pierwsza aktywacja wpadania w szał może nam aktywować leczenie oraz bonus do punktów życia. Druga aktywacja również może nam zagwarantować te same bonusy. No i trzecia aktywacja również ma 30%, z tą różnicą, że tutaj akurat bonus do HP się nie aktywował, ale jeszcze ten bonus trwa z poprzedniej tury. Podsumowując tę umiejętność, ten buff potrafi trwać naprawdę długo. Akurat w tym przypadku trwa mniej więcej około 50-60% walki, więc nawet więcej powiedziałbym, że 70%. Więc ta umiejętność jest naprawdę mocarna. Ta umiejętność da wam przeogromną przeżywalność na polu walki, no i porównując sobie tę umiejętność do umiejętności Lilii, porównamy sobie ją do umiejętności trzeciej, gdyż druga umiejętność Lilii jest bezużyteczna. Lilia gwarantuje nam 10% PZ oraz 20% ataku. I tak naprawdę na tym kończą się jej bonusy. Więc tutaj kolejny plus dla Tandelyn, gdyż ta umiejętność również wygrywa z Lilią. Umiejętność numer 3, modlitwa Lucy. Magiczne legiony prowadzone przez tego bohatera zyskują 30% ataku magicznego i zapewniają 20% więcej tarcz oraz uzdrawiania. Ta umiejętność gwarantuje nam 30% ataku, naprawdę to są ogromne cyfry, ogromne procenty. Lilia tego ataku gwarantowała nam jedynie 20. No niestety Lilka jest tutaj bita na głowę. Na początku myślałem, że ten bonus do uzdrawiania jednostek jest słaby, ale co ciekawe, jest bardzo ciekawa para. No a tą parą jest oczywiście Bertrand z Tandelyn. I co jest tutaj ciekawego? Ktoś zapyta. Otóż mamy możliwość, aby Bertrandowi włączyła się umiejętność Błękitna Krew. Legion w terenie zyskuje 15% ataku i obrony, jeśli nie odniósł obrażeń od normalnego ataku przez 3 sekundy. No jak widzicie, ta umiejętność potrafi aktywować zakazane leczenie, które nas po prostu leczy. Ale co ciekawe, ta umiejętność Błękitna Krew potrafi się włączyć dosłownie w każdej, ale to w każdej turze.
Więc w każdej turze mamy szansę na uleczenie naszych jednostek. Czy ta para nie jest cudowna? Zobaczcie sobie, teraz porównajmy sobie leczenie. Pamiętajcie, że tutaj Tandelyn miała pierwszy poziom drugiej i pierwszy poziom trzeciej umiejętności, więc to leczenie było naprawdę małe. Ale zobaczcie sobie, mamy tutaj 2700 uleczonych jednostek. Dla porównania z innym bohaterem, dla porównania z Taleją, mamy jedynie 735 uleczonych jednostek. Więc z Bertrandem leczymy się czterokrotnie więcej. Tutaj zobaczcie sobie na umiejętności Talei, również była tutaj 5111. Oczywiście nie polecam wam odblokowywać czwartej umiejętności na Talei. Nie popełniajcie tego amatorskiego błędu. Jeśli chcecie robić Taleję, to zróbcie sobie ją najpierw na 5550 i dopiero wtedy sobie odblokujcie umiejętność czwartą, więc nie wbijajcie jej gwiazdek do czwartej umiejętności. W każdym razie widzicie, że leczenie z Bertrandem jest naprawdę przepotężne. Czterokrotnie większe niż leczenie z Taleją. Pamiętajcie, że mogą coś zmienić, mogą coś poprawić w tych bohaterach, gdyż podejrzewam, że Tandelyn jest lekko zbugowana. Na przykład Walder potrafi nam aktywować Duch Szału, który gwarantuje nam 20 punktów szału, gdy używamy umiejętności wpadania w szał. Natomiast Tandelyn ani razu nie potrafi tej umiejętności aktywować. Także tutaj mamy na pewno, jakby co, to jest od Waldera. Tutaj jest Tandelyn, no i Tandelyn tego nie aktywuje. No żeby wam pokazać tutaj dokładnie, że tu jest trzeci tick Tandelyn. Tandelyn absolutnie nie aktywuje 20 punktów szału. I jak widzicie, ja tutaj biję się z supportem. Zobaczymy, co z tej walki wyniknie. Twórcy sami nie wiedzą, że coś tutaj nie działa, więc miejcie to na uwadze, że niektóre rzeczy mogą się zmienić do czasu wyjścia tego filmu albo w przyszłości. Ale oczywiście o jakichś większych zmianach was poinformuję. Ale póki co Bertrand gwarantuje przeogromne leczenie dla Tandelyn. A co do samej umiejętności, 30% ataku, wzmocnione leczenie, wzmocnione tarcze. Kolejna piątka. Umiejętność numer 4, Grzmot. Za każdym razem, gdy przywołany piorun zadaje obrażenia celowi na polu walki, istnieje 30% szans na zadanie dodatkowych obrażeń magicznych temu celowi lub losowemu wrogiemu legionowi znajdującemu się w pobliżu celu. Współczynnik obrażeń 450. Umiejętność czwarta potrafi się aktywować za każdym razem, gdy uderzamy z niebiańskiej furii, więc mamy po prostu 30% szans za każdym razem, gdy zadajemy obrażenia naszemu wrogowi. W dużym skrócie super dodatek do obrażeń. Przechodząc do umiejętności piątej, do przebudzenia, jedyna różnica, jaką tutaj możemy zaobserwować, to 50 współczynnika obrażeń więcej. Ale muszę wam powiedzieć, że to przebudzenie jest naprawdę warte odblokowania. Sam marsz, o czym się przekonacie, będzie naprawdę wytrzymały, więc będzie miał przeżywalność podobną prawdopodobnie do Magrat i Zejdy, więc tak naprawdę każde obrażenia są tutaj mile widziane, bo w ogólnym rozrachunku te wszystkie obrażenia, gdy zsumujemy je do siebie, ta różnica będzie naprawdę spora. A jakie będą to cyfry, mogę wam już teraz powiedzieć, że zyskamy około 315 damage faktora co 10 sekund, co każdy cykl rzucania umiejętności wpadania w szał. No a ten legion naprawdę nie będzie stał na polu walki 10 sekund, tylko dużo minut. Ten legion naprawdę długo ustoi. Już w ciągu samej minuty ten legion zada dodatkowe 1800 faktora na przebudzeniu. Dlatego mimo tego, że tutaj wydaje się tylko 50 współczynnika obrażeń więcej, to pamiętajcie, że to 50 zalicza się do każdego uderzenia celu, a celów możemy mieć 3. No i uderzamy w ten sposób trzykrotnie w ciągu 6 sekund, co 2 sekundy. 3 razy 3 daje nam 9, 9 razy 50 daje nam 450, ale z racji takiej, że są to obrażenia rozproszone, dlatego mamy tutaj ten współczynnik obrażeń około 300. Ale wiadomo, że z tymi wszystkimi bonusami do ataku te obrażenia będą jeszcze większe, więc jeśli ktoś z was się zastanawia, czy warto przebudzić Tandelyn, to mogę wam z ręką na sercu powiedzieć, że warto, gdyż po pierwsze samo przebudzenie nam może zagwarantować naprawdę fajny boost do obrażeń, no i po drugie każda umiejętność Tandelyn jest tak naprawdę użyteczna. A co do sposobu ulepszania Tandelyn, to tutaj oczywiście robimy sobie po kolei te umiejętności, gdyż pierwsze 3 umiejętności są ze sobą bardzo mocno powiązane.
No i ten boost do leczenia, boost do ataku naprawdę nam się przyda na polu walki. Jeśli chodzi o drzewko talentów, to dla Tandelyn będziemy pracowali na Welynie, z tego względu, że jeszcze nie mam Tandelyn, a obaj bohaterowie mają identyczne drzewka. Z tego co widzicie, na pewno nie idziemy w drzewko kontroli, gdyż to drzewko to jest po prostu trolling, jest bardzo słabe, ten talent w ogóle się nie aktywuje, przeglądałem naprawdę kilka raportów. A jeśli chodzi o talenty niżej, to Syfon Duszy jest ok, ale nie na magach moim zdaniem. Magami chcecie trzymać dystans, nie chcecie dostawać normalnymi atakami, więc ten talent wam nie posłuży za dużo. Natomiast jeśli chodzi o pieczęć cyklonu, to również jest dobry talent, ale Tandelyn na swojej umiejętności wpadaniu w szał ma dużo większe spowolnienie, więc ten talent również będzie bezużyteczny. Dlatego nie mamy tutaj tak naprawdę żadnego wyboru ciekawego, dlatego nie idziemy w drzewko kontroli. Drzewko PvP również tak nie kupuje tego drzewka do końca. Te ostatnie talenty są takie sobie, bądźmy szczerzy, dlatego pójdziemy sobie w drzewko magii. Oczywiście bierzemy tutaj punkty życia, tutaj możemy wziąć dalekowzroczność. Ewentualnie, jeśli jesteście za wolni, czujecie, że jesteście za wolni, to wtedy bierzecie prędkość jednostek magicznych. Idąc dalej, zwiększamy obrażenia od umiejętności bohatera. Magiczny sztorm, chyba że połączycie Tandelyn na przykład z Welynem, no to wtedy możecie rozważyć zastrzyk energii, chociaż ja i tak pozostałbym przy magicznym sztormie. Egoizm. Twój legion odnosi mniej obrażeń od umiejętności bohatera. Magów będzie naprawdę mnóstwo teraz, więc mniej obrażeń zawsze w cenie. Tego talentu raczej się wystrzegajmy. Mamy tutaj tylko zmniejszenie obrony o 5%. Raczej ja bym tego talentu nie brał. Zdecydowanie wolę sobie podnieść atak o 2,5% kosztem większych obrażeń od umiejętności bohatera, ale z takiej racji, że wcześniej sobie zmniejszyliśmy te obrażenia o 4%, no to tutaj możemy sobie je troszkę zmniejszyć kosztem ataku. No i idąc dalej, tutaj wielu ludzi się zastanawia, czy dolewanie oliwy do ognia jest dobrym wyborem. Widziałem wiadomości od supportu, że ten talent nie działa z Tandelyn. Ten talent jedynie może działać z na przykład poparzeniem Lilii oraz z usidleniem Alwyna, gdyż to są umiejętności, które zadają obrażenia w czasie. Dlatego tego talentu nie bierzemy, tylko sobie weźmiemy sygnał łupieżcy plus 7,5% obrażeń od umiejętności bohatera dla legionów, które mają mniej niż 50% zdrowia. No i na koniec tutaj sobie weźmiemy oczywiście ikonoklazm. Z każdym wzmocnieniem, które otrzyma nasz legion, zyskujemy 2% więcej obrażeń od bohatera, maksymalnie do 10%. Ten talent jest naprawdę bardzo dobry, dla Tandelyn otrzymuje naprawdę bardzo dużo buffów ze swojej drugiej umiejętności, więc źle na tym nie wyjdziecie. Natomiast nawet jeśli byście chcieli wziąć sobie wzmocnienie żywiołów, to ten talent będzie się nadpisywał właśnie z drugą umiejętnością, więc tego talentu na pewno wziąć nie chcecie. Resztę punktów poszedłbym w drzewko PvP, zwiększamy atak, zwiększamy prędkość. Tutaj możemy wziąć zadziorność, albo możemy sobie zwiększyć obrażenia od umiejętności bohatera, a nawet jeśli ktoś chce, to mógłby spokojnie wziąć ogólne zdrowie. Tutaj tak naprawdę każdy z tych wyborów jest dobrym wyborem. No i tutaj na zakończenie sobie weźmiemy Armię Walecznych, plus 1% wszystkich obrażeń co 10 sekund, gdy jesteśmy w trakcie walki. No i ostatni punkcik. Warto go dać, myślę, w prędkość. Mamy tu aż 3% prędkości marszu. Tak by wyglądało to drzewko, jeśli nie mielibyśmy talei, bo jeśli mamy taleję, to oczywiście chcemy, żeby taleja była pierwsza. Z tego względu, że umiejętność wpadania w szał talei zwiększa o 15% premię do zadawanych obrażeń, więc nasz zastępca, w tym przypadku Tandelyn, miałaby o 15% większe obrażenia. Dlatego też raczej staramy się, żeby to taleja była z reguły pierwsza. No i oczywiście taleja byłaby najlepszą parą dla Tandelyn, między innymi z tego względu, że gdy Tandelyn wpada w szał, jej umiejętność wpadania w szał daje nam cały czas bonusy do ataku oraz bonusy do obrony od talei, więc te postacie się naprawdę bardzo mocno uzupełniają. Natomiast gdy dostaniemy bonus od talei, wtedy mamy dodatkową szansę na uzyskanie leczenia oraz wigoru, ale tak naprawdę Tandelyn tutaj jest samowystarczalna, gdyż Tandelyn nakłada mnóstwo debuffów
No i sama sobie nakładając osłabienia może tę umiejętność aktywować. Ale Taleja również jest bardzo mocna, szczególnie ta trzecia umiejętność, która daje nam 20% odporności na atak. Pomyślcie sobie w ten sposób, tutaj macie 20% odporności na atak. Z gwiazdek możecie otrzymać dodatkowe 10% odporności na atak, macie już 30% odporności na atak. No i dedykowany artefakt dla Tandelyn również nam gwarantuje 10% oporu, 10% mniej otrzymywanych obrażeń, to już jest łącznie 40%. No i kolejne otrzymywane obrażenia minus 7,5% mamy, gdy wymaksujemy artefakt. Więc łącznie cały ten zestaw może nam zagwarantować niemalże 50% mniej otrzymywanych obrażeń. Jak ktoś będzie miał to wszystko wymaksowane, to naprawdę to jest magiczna wersja Magrat i Zejdy, a może nawet jeszcze lepsza wersja. O tym się oczywiście przekonamy, gdy nadejdą walki, a my wróćmy do par. Więc jeśli nie macie do Tandelyn Talei, to oczywiście możecie połączyć, moim zdaniem, że drugą parą byłby oczywiście Bertrand. Z tego względu, że Bertrand mimo wszystko ma dużo bonusów do ataku, trochę przenikania obrony, całkiem spore obrażenia, jeśli jest przebudzony. Nawet jeśli nie jest przebudzony, to te obrażenia są na dosyć wysokim poziomie. A przede wszystkim wracamy tutaj do tego raportu, który nam pokazuje tutaj jasno, że Bertrand aktywuje swoją błękitną krew, która aktywuje zakazane leczenie, które leczy nasz Legion cały czas. Co tutaj widzicie? Jeśli to będzie działało tak samo w przypadku PvP, to naprawdę ta para może być bardzo mocna, bardzo mocna. Zobaczcie, że mamy praktycznie cały czas leczenie i cały czas bonus w postaci 30% HP. No nie wiem, no to jest naprawdę przepotężne. Więc jeśli to będzie tak działało, to Bertrand naprawdę będzie mógł się tutaj popisać z Tandelyn. Ale jeśli coś zmienią w tym przypadku, w przypadku działania tych umiejętności, to drugą parą dla Tandelyn uważam, że może być Teja. Dlaczego Teja, ktoś zapyta? Po pierwsze, mamy tutaj całkiem spory współczynnik tarcz. Po drugie, gdy Teja jest przebudzona, tarczy możemy dać maksymalnie 2 legionom, więc dostaje jeden sojuszniczy legion taką tarczę za darmo. No a ta tarcza będzie oczywiście wzmocniona trzecią umiejętnością Tandelyn, więc zamiast 1000 faktora tarczy będziemy dawali 1200 współczynnika tarczy, co jest równoznaczne z tarczą Madeleine. No a poza tym sama Teja tak naprawdę daje nam mnóstwo statystyk ataku między innymi. Szczególnie gdy będziemy używali w tym legionie celestialek, czyli tych latających magów, bo dzięki jednostkom latającym w legionie atak tego legionu wzrasta o nawet 10%, no i prędkość marszu wzrasta o 20%. No i myślę, że połączenie właśnie tych tarcz, tego leczenia Tandelyn sprawiłoby, że ten legion byłby niemalże nieśmiertelny. Może lekko byśmy byli z tyłu z obrażeniami, ale to, że będziemy stali bardzo długo na polu, sprawi, że i tak te obrażenia w końcu zadamy. Może wolniej, ale te obrażenia nadal będą bardzo wysokie. A duże obrażenia to oczywiście dużo zasług. Kolejną parą, którą tutaj możemy rozważać, jest oczywiście Welyn. Z tego względu że Welyn tutaj podczas wpadania w szał nakłada debuffy. Nakłada również debuffy ze swojej czwartej umiejętności, a te debuffy z kolei aktywują naszą drugą umiejętność u Tandelyn, więc mamy dodatkowe szanse na leczenie, dodatkowe szanse na zyskanie 30% HP. No i dodatkowo Welyn zwiększa wskaźnik krytyczny umiejętności, więc nasz Welyn, nasza Tandelyn będą mogli uderzyć krytycznie, a uderzenie krytyczne podstawowo to plus 50% do ataku. Więc naprawdę przyjemna parka, chociaż pamiętajcie, że moja kolejność to jest Taleja, parą numer 2 jest Teja, no i dopiero parą numer 3 myślę, że może być Welyn. Lilia za to będzie bardzo słabą parą dla Tandelyn. Oczywiście taka para przyniesie trochę zasług, ale z takiej racji, że Lilia tutaj nie nakłada żadnych osłabień, żadnych debuffów, nie będziemy mieli szansy na aktywację leczenia, nie będziemy mieli szansy na aktywację dodatkowych punktów życia, więc
ta para, pomimo że przyniesie dużo zasług, to tak naprawdę tracimy trochę potencjał Tandelyn. Czy Tochar się sprawdzi w tej parze? Tutaj naprawdę ciężko powiedzieć. Myślę, że średnio mogą sobie radzić. Tochar ma tylko jeden tutaj buff, gdy nie jest przebudzony. Przebudzony Tochar ma 2 buffy, więc może przebudzony Tochar mógłby jakoś tutaj działać. To już musielibyście przetestować na własną rękę. Ja jednak jestem zdania, że ta para mogłaby coś zrobić, ale nie byłby to jakiś najlepszy wybór. Zostaje nam jeszcze z takich ciekawszych wyborów Indies. Tylko tutaj jest pytanie, które mi się rodzi w głowie, czy bonus do odnoszonych obrażeń od Indies stakowałby się z bonusem odnoszonych obrażeń od Tandelyn. Jeśli wszystko by się do siebie dodawało, to naprawdę mielibyśmy plus 35% więcej odnoszonych obrażeń. I myślę, że taki marsz, trochę wspierająco ofensywny, no bo on nie jest do końca wspierający, mógłby też sobie tutaj naprawdę nieźle poradzić. No i pamiętajcie, że taki marsz byłby wręcz nieśmiertelny, gdyż Indies gwarantuje nam premię do HP w wysokości 20%. Mamy również większą pojemność w Legionie. No i na sam koniec taka wisienka na torcie, otrzymujemy o 50% mniej obrażeń od kontrataków, więc ten marsz również byłby nieśmiertelny dzięki swoim procentom dodatkowego zdrowia, które byłoby tutaj plus 50% HP. Mielibyśmy tutaj również minus 50% obrażeń od kontrataków, czyli tak naprawdę przy dobrej grze jedynych obrażeń, które otrzymujemy. No i mielibyśmy jeszcze leczenie od Tandelyn, więc taki marsz mógłby również być nieśmiertelny, podobnie jak marsz z Teją. Tak więc jeśli nie mamy Talei, to powtórzę to jeszcze raz. Moim zdaniem póki co najlepszą parą dla Tandelyn będzie Bertrand. Póki to leczenie działa tak jak działało w tym raporcie, w którym wam pokazałem. Parą numer 2 może być tutaj, dam na równi, parę numer 2 będzie tutaj Teja z Indies, chociaż myślę, że Teja tutaj się wysunie lekko na prowadzenie. No i parą numer 3 będzie tutaj Welyn. Reszta bohaterów po prostu może działać, ale myślę, że ich performance będzie lekko gorszy od wcześniej wspomnianych bohaterów. Przechodząc do artefaktów, to oczywiście dla Tandelyn nie ma nic lepszego niż Elegia Grzmotu. Po pierwsze, sam efekt tego artefaktu jest naprawdę mocny, no i po drugie, ten dodatkowy efekt, który działa tylko i wyłącznie z Tandelyn, jest naprawdę przepotężny. Posiadając ten artefakt już na pierwszym poziomie, możemy mieć minus 6,5% mniej otrzymywanych obrażeń. No a żeby otrzymywać dodatkową redukcję obrażeń, musimy nakładać drętwienie. No a żeby otrzymywać drętwienie, musimy wpadać w szał. A żeby wpadać w szał, musimy ten szał gromadzić, więc dlatego drzewko supportu, które generuje nam naprawdę sporą ilość szału, może być dla tej pary bardzo silne. Oczywiście niektórzy dopiero teraz odkrywają, że coś takiego istnieje, ale jak widzicie tutaj 11 miesięcy temu już wam pokazywałem, że taki silnik tutaj istnieje. Ameryka dopiero odkrywa takie drzewka jak drzewko wsparcia, no a u mnie takie drzewko już mieliście naprawdę bardzo dawno temu pokazane, wyjaśnione. Tutaj to drzewko oczywiście wygląda trochę inaczej, bo to drzewko dla Tei, ale tak jak mówię, gromadzenie szału i częstsze zadawanie obrażeń, częstsze otrzymywanie mniejszych obrażeń przyda się również Tandelyn oraz Talei. Jeśli ktoś dotarł do tego momentu, to tutaj macie dobre drzewko moim zdaniem dla Talei. Zaznaczone na żółto macie tutaj opcjonalne wybory, które możecie wybrać, jeśli pierwszy wybór wam nie pasuje. No i tutaj nie bierzecie oczywiście tego talentu, gdyż ten talent się nadpisuje z wigorem od Tandelyn. Także gromadźcie szał, a będziecie mieli nawet 50% mniej otrzymywanych obrażeń praktycznie przez całą walkę. Ta para wydaje się naprawdę mocna, zobaczymy co generacja 4 nam przyniesie, bo tutaj już naprawdę myślę, że poszaleli, szczególnie z tym artefaktem. Natomiast jeśli nie macie takiego artefaktu, to oczywiście jakieś inne artefakty również mogą tutaj wchodzić w grę. Jeśli połączycie Tandelyn z Bertrandem, to możecie na przykład używać kuli mirażu. Jeśli połączycie Tandelyn z Teją, to możecie używać oblicza Sanctus. No a z takich bardziej uniwersalnych artefaktów to oczywiście dobrym artefaktem jest oddech Jargentisa. No i ostatecznie możecie używać oka Feniksa.
Także tutaj wybór jest całkiem przyjemny, ale nie ma co się oszukiwać, Elegia Grzmotu to jest na pewno artefakt numer 1 dla Tandelyn. Jeśli chodzi o pupile, to myślę, że ten tutaj dedykowany dla tej pary może być niezły. Ma całkiem spore obrażenia, bo współczynnik obrażeń 400 w jeden cel. No i ma całkiem spore uzdrawianie. Uzdrawianie ma tutaj 160 współczynnika uzdrawiania, który może zostać wzmocnione. Myślę, że spokojnie tutaj o jakieś 70% możemy to zwiększyć. Więc dla ułatwienia sobie załóżmy, że będzie to 250 dla 2 legionów. No a jeśli chodzi o piaskowego jaszczura, to taki piaskowy jaszczur może leczyć również 250, ale 4 legionom, nie 2. No i zdecydowanie szybciej może leczyć, bo ten jaszczur może leczyć nawet co 4 sekundy. Natomiast tutaj musimy wpaść w szał, no i musimy mieć dodatkowe staki. Więc jeśli chodzi o leczenie, to wygrywa tutaj mimo wszystko jaszczur, no a jeśli chodzi o obrażenia, to nie ma co się oszukiwać, 460 współczynnika obrażeń razy nawet 3. No to tutaj widzicie, że również jeśli chodzi o obrażenia, to wygrywa tutaj szafirowe baśniowe smoczydło, więc tak jak mówiłem, ten pupil dla nich jest po prostu taką mieszanką, trochę tego, ale czy będzie słaby, czy będzie dobry, myślę, że może się sprawdzić, ale jeśli macie dobrze zrobione szafirowe baśniowe smoczydło, no to spokojnie możecie go używać w tej parze. No i znowu, jeśli chodzi tutaj o zasługi, to wiadomo, jeśli będziemy dostawali leczenie z tego pupila, to nasz legion będzie stał dłużej na polu walki, więc ostatecznie może przynieść nam więcej zasług niż gdybyśmy mieli szafirowe baśniowe smoczydło. Ale z drugiej strony, jeśli chcemy zadać szybko obrażenia wielu legionom i większe obrażenia, no to w tym samym czasie możemy wyjść na przykład 2 razy z szafirowym smoczydłem, no i zadać tych obrażeń więcej. Nowemu pupilowi się na pewno jeszcze przyjrzymy tak bardziej dokładnie, ale myślę, że na ten moment, jeśli macie dobrze zrobione szafirowe baśniowe smoczydło, to spokojnie możecie go używać. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany tym pupilem, to wkrótce na tym kanale pojawi się film odnośnie tego pupila. Ja będę się tu z Wami żegnał. Wiecie co robić. Jeszcze raz wesołych świąt, no i do następnego. Elo.